Lekcja 1. Udogodnienia hotelowe. Tak, mamy siłownię na trzecim piętrze. Idealnie. Sprawdzę, jak będę miał okazję. Brzmi świetnie. Dostęp do siłowni w podróży to prawdziwy bonus. Zgadzam się. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać formę nawet poza domem. Zdecydowanie. Poza tym to świetny sposób na rozładowanie stresu po długim dniu spotkań. Dokładnie. Dobry trening może naprawdę dodać ci energii. Uwielbiam to. Czy są jakieś inne udogodnienia, z których nie możesz się doczekać? Również cieszę się z basenu. Pływanie to jeden z moich ulubionych sposobów na relaks. Brzmi wspaniale. To taki orzeźwiający sposób na relaks po ciężkim dniu. Tak. Nie mogę się doczekać, żeby się zanurzyć i cieszyć się wolnym czasem. Lekcja 2. Podstawy pogody. Barometr mierzy ciśnienie powietrza, opierając się na założeniu, że powietrze ma ciężar i wywiera nacisk na przedmioty. To fascynująca koncepcja. Niesamowite, jak coś, czego nie widzimy, ma tak znaczący wpływ. Zdecydowanie. Zrozumienie ciśnienia powietrza pomaga nam skutecznie przewidywać zmiany pogody. Tak, to ciekawe, że barometry od wieków służą do przewidywania burz i ładnej pogody. Prawda, to proste, ale niezbędne narzędzie zarówno dla żeglarzy, jak i lotników. Uwielbiam to, że nauka potrafi wyjaśnić wiele zjawisk, z którymi spotykamy się na co dzień. Dokładnie. Pogłębia nasze zrozumienie otaczającego nas świata. I rozbudza ciekawość dotycząca tego, jak działają rzeczy, co jest niezwykle ważne. Tak. Nauka polega na zadawaniu pytań i szukaniu odpowiedzi. Lekcja 3. Siła śmiechu. Wiesz, nie mogłem przestać się śmiać z tego żartu, który opowiedziałeś wcześniej. Był po prostu zbyt śmieszny. Śmiech naprawdę jest ważny, prawda? Leczy ludzi i poprawia nastrój. Zdecydowanie. Potrafi zamienić nudny dzień w coś niezapomnianego i radosnego. Fascynujące jest to, że śmiech potrafi zagodzić stres i poprawić nasze samopoczucie. Dokładnie. Czasami myślę, że śmiech to najlepsze lekarstwo, jakie mamy. Naprawdę, sam dźwięk czyjegoś śmiechu potrafi natychmiast poprawić humor. Przez to śmieję się nawet z najgrubszych rzeczy i czuję się wtedy naprawdę dobrze. Och, całkowicie się zgadzam. Nie ma nic lepszego niż dzielenie się śmiechem z przyjaciółmi. No cóż, życzę wam więcej śmiechu w naszym życiu. Lekcja 4. Tajemniczy artysta. Czy wiesz, kto jest autorem tego wspaniałego obrazu, który widzieliśmy w galerii? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to może być ktoś sławny, być może ze współczesności. To ma sens. Styl ten z pewnością ma w sobie pewien współczesny urok. Tak, a kolory były tak żywe, pięknie oddające istotę życia. Chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej na temat technik użytych w tym dziele. Jest intrygująca. Zdecydowanie. Sztuka potrafi wyrażać emocje, których słowa czasem nie potrafią oddać.
Czuję, że każde pociągnięcie pędzla opowiada historię, zachęcając nas do jej interpretacji na nasz własny sposób. Dokładnie. To jak rozmowa między artysta a widziem. Zastanawiam się, ile osób stanęło przed tym obrazem, pogradzony w myślach. Lekcja 5. Rola lawy przysięgłych. Pamiętam, że Henry powiedział, iż sprawy karne powinny być rozstrzygane na podstawie opinii 12 uczciwych osób. To ciekawa perspektywa, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak ważna jest bezstronna ocena sytuacji. Dokładnie. Głos tych, którzy rozumieją istotę przestępstwa i jego skutki, jest w takich przypadkach niezwykle ważny. Fascynujące jest to, w jaki sposób system lawy przysięgłych jest zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał sumienie społeczności. Tak, a różnorodność opinii może prowadzić do wydania bardziej wyważonego werdyktu. Pocieszające jest to, że sprawiedliwość polega na spotkaniu różnych punktów widzenia. Zgadzam się. To przypomnienie o znaczeniu uczciwości i rzetelności w naszym systemie prawnym. Podkreśla również odpowiedzialność, jaka wiąże się z byciem lawnikiem. Zdecydowanie. Każdy juror ma moc wywierania znaczącego wpływu na czyjeś życie. Lekcja 6. Zachowanie zdrowia. Wiesz, nawadnianie organizmu i unikanie alkoholu również pomagają, jeśli chodzi o uczucie przypływu energii. Zazwyczaj czuję się zmęczony po przyjściu do pracy, jeśli nie wypiłem danego dnia wystarczającej ilości wody. Tak łatwo zapomnieć o nawodnieniu, szczególnie gdy jesteśmy zajęci. Tak, i zadziwiające jest, jak bardzo może to wpłynąć na nasze ogólne samopoczucie. Zauważyłem, że kiedy piję więcej wody, moja koncentracja i poziom energii się poprawiają. To prawda, czasami pomijamy proste nawyki, które mogą poprawić nasze zdrowie. Chodzi o znalezienie równowagi, prawda? Zdecydowanie. Poza tym, to świetny sposób na uniknięcie popołudniowych spadków energii. Wypijmy za dokonywanie zdrowszych wyborów każdego dnia. Lekcja 7. Czasy i ilustracje. Czy wiesz, że The Times była jedna z pierwszych gazet, w których pojawili się ilustracje? To fascynujące. To musiało zmienić sposób, w jaki ludzie wtedy konsumowali wiadomości. Zdecydowanie. Pierwsza gazeta, która użyła ilustracji, utorwała drogę współczesnemu dziennikarstwu. Niesamowite, jak elementy wizualne mogą wzbogacić opowieść i ułatwić jej zrozumienie. Tak, pozwala czytelnikom na głębsze zaangażowanie się w treść. Ciekawe, jak czytelnicy reagowali na tę ilustrację w tamtym czasie. Prawdopodobnie uznali to za o wiele bardziej atrakcyjny niż zwykły tekst. Niesamowite, jak innowacje w mediach wciąż ewoluują nawet dzisiaj. Rzeczywiście. Chodzi o to, aby informacje były bardziej dostępne i angażujące. Lekcja 8. Spotkanie w teatrze. Co powiesz na to, żebyśmy spotkali się w teatrze o 19:00 na nowym przedstawieniu? Idealnie. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Recenzje są fantastyczne. Och, nie zapomnijcie zabrać ze sobą biletów, nie chcielibyśmy was przegapić. Oczywiście. Upewnię się, że będę gotowe. A może później co zjemy? Brzmi jak świetny pomysł. Będzie milo podyskutować o serialu.
Podoba mi się to, że możemy dzielić się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat występów. Tak, doświadczenie staje się jeszcze przyjemniejsze, gdy możesz o nim opowiedzieć. Życzymy wam wieczoru pełnego śmiechu i ciekawych rozmów. Lekcja 9. Kultywowanie wewnętrznego spokoju. Tak, czytałem o tym. Ta książka naprawdę traktuje o kultywowaniu wewnętrznego spokoju, prawda? Dokładnie. Podkreśla wagę uważności w naszym codziennym życiu. Uważam to za fascynujące, zwłaszcza w dzisiejszym zabieganym świecie. Tak łatwo jest dać się ponieść stresowi i zapomnieć o chwili dla siebie. Tak, praktykowanie uważności może pomóc nam się wyciszyć i poprawić nasze ogólne samopoczucie. Zgadzam się. Kilka głębokich oddechów może zrobić znaczącą różnicę. To proste, ale skuteczne narzędzie, o którym wiele osób zapomina. Zdecydowanie. Znalezienie wewnętrznego spokoju może prowadzić do pełniejszego życia. Oto sposób na praktykowanie uważności i odnajdywanie radości w małych rzeczach. Lekcja 10. Zarządzanie terminami. Ale to naprawdę trudne, kiedy jest tyle terminów do dotrzymania, nie uważasz? Rozumiem to całkowicie. Czasami może to być przytłaczające. Tak, presja może naprawdę wpłynąć na naszą produktywność i samopoczucie. Trudno mi się skupić, gdy muszę wykonywać wiele zadań naraz. Dokładnie. Kluczowe jest ustalenie priorytetów i efektywne zarządzanie czasem. Często sporządzam listy, aby pamiętać, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności. To świetna strategia. Pomaga zwizualizować wszystko, co musimy osiągnąć. Tak, i daje mi to poczucie satysfakcji, gdy uda nam się coś odhaczyć. Oto to za znalezienie równowagi nawet w najbardziej pracowitych czasach. Lekcja 11. Rzeczywistość dojazdów do pracy. Czas przejazdu zależy od natężenia ruchu, ale poza godzinami szczytu zajmie to około 15 minut. Niezłe. Doceniam, jak płynnie może być wtedy dojazd. Tak, niesamowite, jak bardzo pora dnia może wpłynąć na czas podróży. Zdecydowanie. Zawsze staram się planować podróże w spokojniejszych godzinach, aby uniknąć stresu związanego z korkami. To sprytne. To naprawdę pomaga uprzyjemnić podróż. Zgadzam się. Poza tym, daje ci to trochę więcej czasu na relaks i cieszenie się jazda. Dokładnie. Słuchanie muzyki lub podcastu może zamienić nudną podróż do pracy w coś przyjemnego. Tak, chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy, prawda? Zdecydowanie. Odrobina planowania może znacząco poprawić nasze codzienne nawyki. Lekcja 12. Etykieta telefoniczna. Etykieta telefoniczna jest bardzo ważna, a mimo to niektórzy ludzie mają prawo być niegrzeczni. Wiem, co masz na myśli. Zaskakujące jest, jak bardzo zasady dobrego wychowania mogą zaginać podczas rozmowy telefonicznej. Dokładnie. Ważne jest, aby traktować osobę dzwoniącą z szacunkiem i życzliwością. Tak, proste proszę lub dziękuję może mieć ogromne znaczenie w rozmowie. Wierzę, że komunikacja powinna zawsze odbywać się z szacunkiem, bez względu na środek przekazu.
Zdecydowanie. Odzwierciedla nasz charakter i wartości. Ponadto pozytywny ton może prowadzić do bardziej produktywnych interakcji. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Dobra komunikacja jest kluczowa w każdym aspekcie życia. Oto to za praktykowanie lepszego zachowania w codziennych rozmowach. Lekcja 13. Radzenie sobie z trudnymi klientami. W kontaktach z trudnymi klientami niezwykle ważne jest zachowanie zwięzłości i profesjonalizmu, czy nie? Zdecydowanie. Jasność jest kluczowa, zwłaszcza gdy emocje biorą górę. Uważam, że aktywne słuchanie jest pomocne, gdyż pokazuje klientowi, że jego obawy są cenione. Tak, a szybkie zajęcie się tymi problemami może naprawdę rozładować wszelkie napięcie. Inna skuteczna strategia jest zachowanie spokoju i opanowania bez względu na reakcję klienta. Dokładnie. Zachowanie trzeźwości umysłu pomaga skierować rozmowę na pozytywny tor. Myślę też, że kontynuowanie rozmowy po jej zakończeniu może wzmocnić zaufanie i satysfakcję. To świetny argument. Świadczy o zaangażowaniu w rozwiązywanie ich problemów. Oto to za opanowanie sztuki radzenia sobie z trudnymi klientami z godnością. Lekcja 14. Wybór odpowiedniej rakiety. Zapamiętam to, chcę rakiety, na której będę polegać przez długi czas, zwłaszcza podczas meczów. To mądra decyzja. Inwestycja w wysokiej jakości sprzęt może znacząco wpłynąć na wydajność. Dokładnie. Widziałem graczy, którzy mieli problemy z tanimi rakietami, które po prostu nie trzymały. Tak, i jest to frustrujące, gdy nie możesz polegać na swoim sprzęcie podczas ważnego meczu. Wolę coś, co równoważy wady i wytrzymałość. To naprawdę wpływa na mój zamach. To prawda. Znalezienie odpowiedniego rozmiaru chwytu jest również kluczowe dla komfortu i kontroli. Myślę, że odwiedzę sklep specjalistyczny, żeby zasięgnąć porady przy dokonaniu zakupu. Brzmi jak świetny plan. Opinie ekspertów mogą pomóc Ci podjąć najlepsze decyzje. Oto to za znalezienie idealnej rakiety, która ulepszy moją grę. Lekcja 15. Dojazd do miejsca wydarzenia. Tak dojdziesz tam pieszo w około 10 minut. Mam nadzieję, że łatwo będzie ci tam doczec. Czy będzie po lewej czy prawej stronie, gdy dojedziemy do głównej drogi? Myślę, że jest po lewej stronie. Musimy tylko wypatrywać dużego znaku. To bardzo pomocne. Zawsze doceniam jasne wskazówki, zwłaszcza w nowych miejscach. Tak, zgubienie się może być uciążliwe, gdy się spieszysz. Dokładnie. Lubię mieć dobry ogląd sytuacji, zanim wyruszę. Myślę, że wszystko będzie dobrze, o ile będziemy trzymać się razem i zwracać uwagę na innych. Oczywiście. Poza tym, dobra aplikacja z mapa może pomóc nam utrzymać się na właściwej drodze. Życzymy spokojnej podróży do celu. Lekcja 16. Wskazówki dotyczące spójności. To imponujące. Masz jakieś wskazówki, jak utrzymać regularność treningu? Zdecydowanie. Kluczem jest ustalenie rutyny, która pasuje do Twojego stylu życia. Tak, myślę, że wyznaczanie realistycznych celów pomaga mi utrzymać motywację. Dokładnie. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i odpowiednio dostosowywać trening.
Często zmagam się z przetrenowaniem, znalezienie równowagi jest kluczowe. To prawda. Dni regeneracji są równie ważne, jak same treningi. Ćwiczenia z partnerem mogą również ułatwić trzymanie się harmonogramu. Zdecydowanie. To zwiększa odpowiedzialność i sprawia, że cały proces jest przyjemniejszy. Wypijmy za to, żebyśmy pozostali wierni naszej podróży ku dobrej kondycji. Lekcja 17. Przyjęcie przygody. Jeszcze nie, ale ja zawsze jestem gotowy na przygodę. A ty? Uwielbiam odkrywać nowe miejsca. Planujesz jakaś podróż w najbliższym czasie? Myślałem o pieszych wędrówkach po górach, widoki byłyby zapierające dech w piersiach. Brzmi niesamowicie. Świeże powietrze i piękne widoki to zawsze świetne polaczenie. Tak, to fantastyczny sposób na oderwanie się od codziennego stresu. Zgadzam się. Natura ma sposób na odmrodzenie umysłu i ducha. Czy masz jakieś ulubione miejsca do pieszych wędrówek, które możesz polecić? Zdecydowanie. Niedaleko stad jest szlak, z którego roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki. Zaplanowanie naszej kolejnej wspólnej przygody. Lekcja 18. Regulacja komfortu. Zauważyłem, że jest tu trochę zimno. Czy mógłbyś trochę podnieść temperaturę? Jasne, mogę to dostosować. Wygoda jest kluczowa, zwłaszcza gdy chcemy się zrelaksować. Dzięki! Zawsze wolę przytulną atmosferę, zwłaszcza gdy milo rozmawiamy. Całkowicie się zgadzam. Wygodne otoczenie ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o cieszenie się wspólnie spędzonym czasem. Będę wdzięczny, jeśli nieco zwiększysz poziom, chcę czuć się całkowicie swobodnie. Nie ma problemu. Upewnię się, że będzie to w porządku dla nas obojga. Świetnie, myślę, że to naprawdę pomoże stworzyć odpowiedni nastrój do naszej rozmowy. Dokładnie, poczucie przytulności może zainspirować lepsze rozmowy, nie sadzisz. Tak, tworzy ciepła atmosferę, w której możemy się otworzyć bez rozpraszaczy. Lekcja 19. Pakowanie na przygodę. Przygotowując się do podróży, pamiętajmy o spakowaniu niezbędnych rzeczy, takich jak krem z filtrem przeciwsłonecznym, kapelusz i lekkie ubrania na cieplejsze dni. Świetny pomysł. Ochrona przed słońcem jest kluczowa, zwłaszcza gdy będziemy dużo przebywać na zewnątrz. Dokładnie, nie chcę skończyć z oparzeniem słonecznym i zrujnować naszych przygód. Ja też nie. Kapelusz z szerokim rondem może być jednocześnie stylowy i funkcjonalny. Lekkie ubrania zapewnia nam chłód i wygodę przez cały dzień. Wygląda na to, że mamy takie samo zdanie na temat tego, co zabrać. Planowanie z wyprzedzeniem zawsze jest korzystne. Tak, pomaga to uniknąć stresu w ostatniej chwili, zanim wyruszymy na dzień pełen zabawy. Ponadto, gdy wszystko jest zorganizowane, pakowanie przebiega znacznie sprawniej. Zgadzam się, zawsze milo jest odhaczyć punkty na liście rzeczy do spakowania. Lekcja 20. Przyjęcie minimalizmu. Myślałem o pomyśle dodania do mojej garderoby czegoś wyrazistego. Co o tym myślisz? Podoba mi się ten pomysł. Odważny element może naprawdę wzbogacić strój i podkreślić jego osobowość. Zdecydowanie! Ale intrygują mnie też minimalistyczne projekty, mają w sobie pewną elegancję.
Minimalizm może być orzeźwiający i ponadczasowy, pozwalając wyrazić siebie bez przytlaczania wyglądu. Dokładnie. Prosty projekt potrafi czasem przemawiać głośniej niż coś efektownego. Wszystko polega na znalezieniu tego, co do ciebie osobiście przemawia, prawda? Tak, i fascynujące jest to, jak różne style mogą wywoływać różne uczucia. Zdecydowanie. Wyrazisty element może przyciągnąć uwagę, a minimalizm zapewni poczucie spokoju. Myślę, że ważne jest, aby w naszej garderobie zachować równowagę między tymi dwoma elementami. Lekcja 21. Spostrzeżenia marketingowe. Omówmy docelowy rynek naszego nowego projektu. Kluczowe jest zrozumienie, do kogo chcemy dotrzeć. Zdecydowanie. Określenie grupy docelowej pomoże nam skutecznie dostosować nasze podejście. Zastanawiam się, z jakich kanałów korzystają, aby promować podobne produkty. Mogłoby to dostarczyć nam cennych informacji. Jasne, platformy mediów społecznościowych mogą być niezwykle skuteczne w docieraniu do młodszych grup demograficznych. Tak, marketing e-mailowy może być skuteczniejszy w przypadku starszych odbiorców, którzy preferują komunikację bezpośrednią. Wszystko sprowadza się do wiedzy o tym, gdzie spędzają czas nasi potencjalni klienci i w jaki sposób wchodzą w interakcję z markami. Dokładnie. Możemy dostosować naszą strategię w oparciu o platformy, które nam odpowiadają. Ponadto zrozumienie ich zachowań może pomóc nam w tworzeniu treści i przekazywaniu wiadomości. Fascynujące jest, jak wiele danych mamy do dyspozycji, dzięki którym możemy podejmować świadome decyzje. Lekcja 22. Obserwowana ciężka praca. Pewnego dnia obserwowałem niskiego mężczyznę z grubymi odciskami na obu rękach, który pracował niestrudzenie, poświęcając na to 15 lub 16 godzin To dziennie. brzmi jak niesamowity dowód poświęcenia i odporności. Naprawdę uderzyło mnie, jak ciężko niektórzy ludzie pracują, aby zarobić na życie. Tak, to przypomnienie o poświęceniach, jakie wielu musi ponieść, aby osiągnąć swoje cele. Nie mogłem nie podziwiać jego determinacji. Takie zaangażowanie jest inspirujące. Zdecydowanie. To pozwala docenić wysiłek wkładany za kulisami, który często pozostaje niezauważony. Dokładnie, za każdym osiągnięciem kryje się historia ciężkiej pracy i wytrwałości. Ważne jest, abyśmy uznali i uszanowali tę historię, gdyż kształtuje ona nasze społeczności. Tak, dzielenie się takimi doświadczeniami może motywować innych do dążenia do realizacji własnych marzeń. Lekcja 23. Zarządzanie czasem. Czy wiesz, o której godzinie zamyka się supermarket? Tak, zamykają o 20:00, więc powinniśmy mieć dużo czasu, żeby tam dotrzeć. Dobrze wiedzieć. Możemy robić zakupy bez pospiechu i bez pospiechu. Dokładnie. Dobrze jest mieć trochę luzu przy dokonywaniu wyborów. Ponadto daje nam to szansę na eksplorację różnych pólek i odkrycie nowych produktów. Tak, zakupy mogą być fajna przygoda, jeśli zrobimy to powoli i będziemy czerpać przyjemność z doświadczenia. Podoba mi się pomysł przeglądania, a nie tylko szybkiego wybrania tego, co jest na naszej liście. Oczywiście, czasami znajdujemy nieoczekiwane perelki, kiedy się nie spieszymy. Dzięki temu całe doświadczenie staje się przyjemniejsze i mniej uciążliwe. Lekcja 24. Dążenie do pokoju. W dzisiejszym świecie dążenie do trwałego pokoju między nami i wszystkimi narodami wydaje się ważniejsze niż kiedykolwiek.
Całkowicie się zgadzam. W naszych interakcjach niezwykle ważne jest pielęgnowanie zrozumienia i współczucia. Tak, a postacie takie jak Winston Churchill przypominają nam o znaczeniu dyplomacji i dialogu. Zdecydowanie. Jego nacisk na jedność i współpracę to lekcja, która wszyscy powinniśmy przyjąć. Inspirujące jest zastanowienie się nad tym, w jaki sposób możemy przyczynić się do pokojowego współistnienia w naszych społecznościach. Tak, każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o promowanie życzliwości, czy sprzeciwianie się niesprawiedliwości. Dokładnie. Wszyscy mamy do odegrania rolę w budowaniu bardziej harmonijnego świata. Wszystko zaczyna się od zrozumienia różnych perspektyw i znalezienia wspólnego mianownika. To podróż, ale każdy krok przybliża nas do lepszej przyszłości. Lekcja 25. Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem. Czy słyszale są bardzo niebezpiecznie w budynkach w naszej okolicy? Tak, jest alarmujące, że niektóre konstrukcje wciąż stoją, mimo że są w tak złym stanie. Rodzi to poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i potrzeby wprowadzenia odpowiednich regulacji. Zdecydowanie. Lapówka jest podobna do lapówki. Ta różnica, że urzędnik otrzymuje czas zapłaty w zamian za ignorowanie protokolów bezpieczeństwa. Smutne jest to, że chciwość może zagrozić dobrobytowi tak wielu ludzi. Tak, i podkreśla to znaczenie odpowiedzialności w naszych systemach. Musimy zabiegać o wyższe standardy bezpieczeństwa, aby chronić nasze społeczności. Zdecydowanie. Każdy zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie w swoim domu i otoczeniu. Ważne jest dla nas podnoszenie świadomości na temat tych problemów i wywieranie nacisku na rzecz zmian. Lekcja 26. Podstawowe informacje o kampusie. Słyszałem, że jest księgarnia, w której studenci mogą kupić podręczniki. Byle tam już. Tak, to świetne miejsce. Ma szeroki wybór i jest to bardzo wygodne dla studentów. Dobrze wiedzieć. Oszczędza to czas i energię, gdy wszystko można znaleźć w jednym miejscu. Dokładnie. Poza tym milo jest wspierać lokalne firmy, które zaspokajają nasze potrzeby edukacyjne. Zgadzam się. Kluczowe jest, aby mieć łatwo dostępne zasoby, zwłaszcza w semestrach, kiedy jest dużo zajęć. A skoro już o zasobach mowa, to słyszałem, że na terenie kampusu jest też budynek do zajęć wychowania fizycznego. Tak, to fantastyczne. Dostęp do siłowni jest ważny dla utrzymania zrównoważonego stylu życia. Zdecydowanie. Zachęca uczniów do aktywności i dbania o zdrowie. Ponadto udział w aktywności fizycznej może być świetnym sposobem na rozładowanie stresu. Lekcja 27. Przygoda ze sprzętem sportowym. Zwykle chodzi do lokalnego sklepu sportowego, który ma duży wybór sprzętu do różnych aktywności. Brzmi świetnie. Jakiego rodzaju sprzęt sportowy oferuje? Mają wszystko, od butów do biegania po maty do jogi, a nawet rowery dla miłośników jazdy na rowerze. WoW, to naprawdę dużo mówi. Zawsze milo mieć wybór przy wyborze sprzętu. Dokładnie. Przez to znajduję tam unikatowe rzeczy, których nie widziałbym w większych sieciówkach. To duży plus. Wybieranie lokalnych firm i jednoczesne znajdowanie wysokiej jakości produktów to sytuacja korzystna dla obu stron.
Tak, a personel zazwyczaj jest bardzo kompetentny, co pomaga, gdy szukam porady. Cenię sobie, gdy pracownicy zapalni pasji w stosunku do tego, co sprzedają. Dzięki temu zakupy stają się o wiele przyjemniejsze. Zdecydowanie. Poza tym często mają wyprzedaży i promocję, które sprawiają, że zakupy tam są jeszcze bardziej kuszące. Lekcja 28. Problemy zdrowotne. Zauważyłem, że niektórzy ludzie nadal palą w swoich domach, a ich dzieci wdychają dym. To naprawdę niepokojące, prawda? Dzieci nie powinny ponosić konsekwencji wyborów dorosłych. Całkowicie się zgadzam. Skutki biernego palenia mogą być szkodliwe dla zdrowia. Tak, i niezwykle ważne jest, aby rodzice byli świadomi środowiska, jakie tworzą dla swoich dzieci. To naprawdę skłania do refleksji nad odpowiedzialnością, jaka na nas ciąży, jeśli chodzi o ochronę naszego pokolenia. Zdecydowanie. Edukacja i świadomość mogą odegrać znaczącą rolę w zmianie tych nawyków. Wierzę, że utworzenie stref wolnych od dymu mogłoby skutecznie pomóc rozwiązać ten problem. Świetny pomysł. Promowanie zdrowszego stylu życia może prowadzić do lepszej przyszłości dla wszystkich. Tak, a zachęcanie do otwartych rozmów na tę tematy może pomóc zmienić perspektywę. Lekcja 29. Zapytanie o usługi hotelowe. Przepraszam, czy hotel oferuje usługi pralnicze? Świetne pytanie. Zawsze warto skorzystać z usług pralniczych w podróży. Tak, zwłaszcza jeśli wybierasz się w dłuższą podróż i potrzebujesz odświeżyć swoją garderobę. Dokładnie. Taka opcja może zaoszczędzić Ci czas i znacznie ułatwić pakowanie. Całkowicie się zgadzam. Pozwoliłoby nam to spakować lżejsze rzeczy i uniknąć zabierania ze sobą zbyt dużej ilości rzeczy. Miło jest wiedzieć, że możesz mieć czyste ubrania bez konieczności szukania pralni. Jasne. Poza tym masz więcej czasu na cieszenie się wakacjami, zamiast martwić się obowiązkami. W tym tkwi piękno udogodnień hotelowych. Mogą one wzbogacić ogólne wrażenia. Jeśli oferowaliby usługi pralnicze, nasz pobyt na pewno byłby o wiele przyjemniejszy. Lekcja 30. Przegląd umów. Czy możemy jeszcze raz omówić warunki umowy? Jasne. Które konkretnie warunki chcesz omówić szczegółowo? Chcę wyjaśnić harmonogram spłat. Ważne jest dla mnie zrozumienie harmonogramu. Oczywiście, warunki płatności mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście budżetowania. Dokładnie. Wiedza o terminie płatności pomoże mi lepiej planować finanse. Ważne jest również, aby potwierdzić wszelkie kary za opóźnienia w płatnościach, aby uniknąć niespodzianek. Tak, wolałbym mieć wszystko rozplanowane, żeby później nie było żadnych nieporozumień. To mądre podejście. Jasna komunikacja może zapobiec potencjalnym problemom w przyszłości. Zgadzam się, jeśli będziemy dokładni teraz, zaoszczędzimy czas i wysiłek w przyszłości.